Obiecałem, że będzie nowy ośrodek? No to jest. Po ostatnim filmie Wagrain przechodzimy teraz do Dachstein West. Ośrodek niedaleko Salzburga, położony na tyłach jakby lodowca Dachstein i dodatkowo należący do Skiamade. A na pierwszą trasę wybrałem numer 9. Na szczyt dostaniemy się gondolą w około 7 minut. Będziemy na szczycie z Wieselalmhoch i będziemy zjeżdżać z 1585 na 818 i to jest długa trasa. Także przygotujcie się, bo mamy do przejechania 4,5 km. W większości niebieskich tras. Na widoki z kolejki górnej nie można narzekać, bo patrzymy na tak zwaną Grossgruppe, czyli część grupy górskiej Dachstein. Bardzo skaliste i postrzępione grzbiety. Tu mamy właśnie nasz szczyt z Wieselalm i krzesło, które wyjeżdża z drugiej strony i trasy w jego kierunku to jest trasa numer 11. Można także jechać trasą 12. A my powolutku zaczynamy naszą trasę numer 9 i będziemy jechać grzbietem, który mamy dokładnie przed sobą. Za moment dotrzemy do rozwidlenia i trasa na prawo to jest trasa czarna 9B. Ja zostaję na niebieskiej, przy czym tutaj trzeba się rozpędzić, jak widać, bo podjeżdżamy pod górkę. Z ciekawostek to podobno, mimo tego, że nie ma tutaj jakichś bardzo wysokich gór, bo mniej więcej to jest 1600-1700 metrów nad poziomem morza, to, że jednak na tyłach, czy od strony południowej znajduje się lodowiec Dachstein, który jest zdecydowanie wyższy, powoduje, że zatrzymują się tutaj chmury i jest więcej opadów śniegu. Stąd też podobno nazwa regionu Śnieżna Dziura. Zjechaliśmy z grani, wjechaliśmy w las, ale cały czas utrzymują się piękne widoki na pobliskie szczyty. Zrobiła nam się normalna autostrada w lesie, ale dość przyjemnie się jedzie. A ja przypominam, żebyście pamiętali o playlistach, na których sporo ośrodków jest, także jeżeli tylko macie ochotę przeglądać, to zobaczcie sporo filmów, bo ten już jest numer 190 udostępniona. No i oczywiście, jeżeli tylko doceniacie moją pracę i macie ochotę postawić mi kawkę, żeby zwiększyła się energia do tworzenia, to jak najbardziej zapraszam, a link jest w opisie, a także w komentarzach. Jak widzicie teraz dość mocno trzeba kontrolować prędkość na tej trasie, bo jeżeli ją się zbyt mocno wytraci, no to nie pozostanie nic innego jak tylko odbijać się kijkami.
Przed momentem widzieliśmy dojazd trasy 9B, czyli tej czarnej, którą na początku wskazywałem Wam jako skręt w prawo. Jeden z Austriaków, który tutaj jeździł, zaczepił mnie i pokazując mi właśnie te wszystkie szczyty, rozał grupę, powiedział, że on nie potrzebuje jeździć do Włoch, bo to jest tak podobne do Dolomitów, że on zostaje tutaj. A to okazało się, że na stokach trasy czerwonej rozgrywane są zawody lokalne. No i ona oczywiście była zamknięta, także w sumie chcąc, nie chcąc, dobrze, że pojechałem trasą niebieską. Tutaj dojeżdżamy do porczyka, który pozwala nam na przedostanie się w kierunku Gossau i Rusbach. On jest po lewej stronie. A po prawej stronie mamy koniec mety zawodów. A trasa nasza 9, niebieska, w tym momencie zmienia kolor i już jest trasą czerwoną. Jeżeli chodzi o stopień trudności, to jak na razie, jak widzicie, nie zmienił się jakoś bardzo. Oczywiście kilka słów ode mnie na temat subskrypcji. Jeżeli tylko jesteście zainteresowani następnymi filmami, to zapraszam Was do kliknięcia, a także do kliknięcia lajków. To umożliwia, że tak powiem, zwiększenie zasięgów i jakby dotarcie do większej ilości widzów. A tu po naszej prawej stronie mijamy przystanek pośredni, kolejki Godoli. Także macie możliwość, jeżeli nie interesuje Was już dalszy zjazd, wyjechania na szczyt jeszcze raz. Ewentualnie, jeżeli bardziej Wam odpowiada dół, no to zawsze można, że tak powiem, jeździć w tej dolnej części. Ona wydaje się chyba trochę trudniejsza, zaraz zauważycie. Jeżeli komuś w tym momencie nie będzie odpowiadać nachyleniem, zawsze można odbić na lewo. Jest trasa 9A, ponieważ trasa nasza 9 czerwona trochę się zwęża, jak widzicie. Dodatkowo jest bardziej stromo, czyli robi się podstawa do tak zwanych mult. No i trasa niebieska dochodzi tutaj, widzicie taką półkę, dochodzi z lewej strony, można jechać dalej prosto bardziej na prawo, ale ja kontynuuję tutaj czerwonym stokiem. Także możliwości są ominięcia i chyba to się liczy. Tu nie do końca byłem pewny, jak jechać, czy można sobie wybrać prawą stronę, ale większość wybrała lewą. Były też oznaczenia trasy z tej strony, więc wybrałem tą część do zjazdu, do kolejki. Zresztą już zabudowania i też końcowy punkt gondoli, czy tam startowy, już widać przed nami.
I kończymy pięknie. No zobaczcie, 4,6 kilometra przejechane, więc spory kawałek na raz to było dość dużo. A jeżeli chodzi o statystyki, to 780 metrów aż pokonaliśmy w pionie. Jeżeli chodzi o średnie nachylenie, to 17%, maksymalne 30%, a ja zapraszam Was na pewno na następny film, także z tego ośrodka. Pozdrawiam, cześć, Marek.